Dzień dobry, dzisiaj o poranku. Nowy sygnał dla polskich aktywów. Nie przegap tego, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam i zaczynamy. Nowy sygnał dla polskich aktywów. Nie przegap tego. Zaczynamy od indeksu WIG20 w ujęciu bardzo długoterminowym i widzimy, że mamy kolejne odbicie od wielkiej strefy wsparć 1250-1500 punktów i jak inwestorzy zauważają, za każdym razem przynosiło takie odbicie ruch w kierunku poziomu 2500 punktów, a teraz jesteśmy tak jakby w połowie tego ruchu i psychologiczny poziom 2000 punktów tak jakby rozdzielał strefę lekkiego optymizmu od strefy bardzo wielkiego optymizmu, więc każde przejście poziomu 2000 punktów powinno doprowadzić do uruchomienia dodatkowego popytu, który zobaczy, że historia się powtarza i naprawdę będzie szansa na atak na te opory, które są na tym wykresie zarejestrowane, czyli na strefę w okolicach 2400 punktów i minimum. Dlatego te wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce, są takie niezwykle istotne. I dlaczego tytuł tego wpisu to nowy sygnał dla polskich aktywów i żeby tego nie przegapić? Ponieważ od wielu dni mówię o tym, jakie ważne jest teraz zachowanie kursu euro do złotego, zwłaszcza względem psychologicznego poziomu 4,70. I akurat wczoraj tak się stało, że kurs euro złotego złamał poziom 4,70 i w sposób bardzo przekonujący. Ten wykres, który jest bardzo ładnie to pokazuje, a to sygnalizuje nam napływ kapitału zagranicznego do naszego kraju, ponieważ równolegle para dolar do złotego także jest na poziomach, które są które nie były obserwowane od bardzo wielu dni, w okolicach poziomu 4,30, ale o tym dopiero dojdziemy, co oznacza, że naprawdę kapitał zagraniczny interesuje się na nowo polskimi aktywami i być może będziemy świadkami nowej fali zakupów polskich aktywów, ponieważ złoty jest bramą wejściową do inwestowania w Polsce. Następny wykres pokazuje polskie obligacje i nowy sygnał dla polskich aktywów to także polskie obligacje, które wczoraj wyraźnie przeszły przez poziom 5,8% na rentowności, wybijając się tak dołem, tak jakby z miesięcznej konsolidacji. I jeżeli dzisiaj na zamknięciu świecy tygodniowej uda się utrzymać faktycznie przejście poziomu 5,80 w dół, to sygnały płynące z polskich obligacji jeszcze bardziej będą zachęcały do tego, żeby zwiastować następną falę wzrostu cen polskich obligacji, czyli następną falę hossy i spadek rentowności w okolice 5,25, gdzie mamy następne wsparcie. I jeżeli faktycznie dzisiaj dowieziemy sygnały, które teraz powstały po wczorajszej sesji, to oczywiście optymizm na polskich obligacjach będzie szczególnie istotny. Jak pamiętamy, inwestorzy na obligacjach dyskontują teraz procesy dezinflacyjne w Polsce oraz perspektywę, że w końcówce tego roku może dojść nawet do obniżek stóp procentowych w Polsce. To jest idealne środowisko ku temu, żeby to właśnie polskie obligacje były przede wszystkim kupowane przez inwestorów zagranicznych, którzy kupują i wchodzą do Polski przez rynek złotego, a dopiero w drugiej kolejności na rynek akcji, ponieważ inwestorzy na rynku akcji jeszcze nie wiedzą, czy faktycznie dyskontować dno cyklu gospodarczego, czy też nie. I oczywiście perspektywy obniżek stóp procentowych pod koniec tego roku dopiero za parę miesięcy zaczną faworyzować bardziej rynek akcji niż rynek obligacji. Dlatego też poza rynkiem złotego kolejnym wykresem, który jest teraz dla Państwa prezentowany, to jest wykres polskich obligacji. I polskie obligacje można także obserwować na podstawie wykresu ETF-u na całą polską krzywą dochodowości. I ten wykres teraz w tle to jest właśnie ten ETF w wersji wykresu tygodniowego. I jest bardzo prawdopodobne, że kolejna świeca, która się w tym tygodniu utworzy, będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe. Inwestorzy widzą formację podwójne dno i jest potencjał, żeby wygenerować następną falę hossy, więc moim zdaniem jest ogromne prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie
I jeżeli popyt na ryzyko będzie cały czas na rynku polskim aktywny, to przede wszystkim polskie obligacje będą na celowniku. Jeszcze raz przypominam wykres dolar złotego, ponieważ jeżeli dzisiaj doszłoby do zamknięcia tygodnia poniżej poziomu 4,30, to moim zdaniem bardzo wyraźnie wzrośnie prawdopodobieństwo tego, że będziemy szykować się do spadków w rejon 4 zł, być może nawet w okolice poziomów 3,80, ponieważ tam znajdują się kolejne ważne wsparcia. I oczywiście pamiętamy także o wielkim przełożeniu zachowania dolar złotego na perspektywy inflacyjne. Każdy spadek o 10 groszy na złotym oznacza, że średnioroczna inflacja w Polsce obniża się o 0,1%. Dlatego też jeżeli oczywiście doszłoby do następnej fali aprecjacji złotego, to sprzężenie zwrotne dodatnie będzie sprzyjało jeszcze większemu optymizmowi na polskich aktywach, ponieważ umocnienie złotego względem dolara to zwiększenie presji na procesy dezinflacyjne w Polsce. Zwiększenie procesów dezinflacyjnych będzie prowadziło do wzrostu oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce, a wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce będzie dodatkowo napędzało kapitał do tego, żeby obligacje polskie kupować i w dalszej kolejności rynek akcji. Dlatego też tak ważne jest teraz to, co się stanie na dolar złotym i na tą parę walutową także oczywiście bardzo wyraźnie obserwujmy i na nią patrzmy. Następny wykres już będzie poświęcony częściowo rynkowi akcyjnemu, ponieważ zamieściłem na tym wykresie jednocześnie wykres indeksu WIG20 i indeks dolar do złotego. I widzimy, że jeżeli złoty się osłabia, czyli ten biały wykres idzie w górę, to traci Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. A jeżeli tylko odwraca się tendencja na spadkową na dolar złotym, to od razu pojawia się kapitał. To oznacza to, że kapitał zagraniczny interesuje się polskimi aktywami i indeks WIG20 zaczyna rosnąć. Stąd też dalsze umocnienie złotego, czyli spadki pary dolar do złotego bardzo będą faworyzować także inwestowanie na rynku akcji. Warto o tym pamiętać. Ale przede wszystkim głównym czynnikiem, dlaczego właśnie Giełda Papierów Wartościowych i rynek akcyjny jest kupowany teraz, to jest zachowanie amerykańskiego dolara. Jeszcze raz przypomnę, według mojej subiektywnej opinii, za 80% siły albo słabości wszystkich polskich aktywów, polskich obligacji, polskiego złotego, polskiej giełdy odpowiada globalny przepływ do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara, reprezentowany w tym wypadku na eurodolarze. Więc jeżeli eurodolar spada, to występuje presja, żeby pozbywać się polskich akcji, ale także rynków emerging markets. I ten pomarańczowy wykres pokazuje tutaj ETF i pokazuje, jak zachowuje się indeks rynków emerging markets. Więc ten wykres bardzo ładnie i też obrazowo pokazuje nam, jakie jest przełożenie zachowania euro-dolara na rynki wschodzące, więc także na warszawską giełdę papierów wartościowych. A krótkoterminowy wykres daje nam pole do optymizmu z powodu tego, że udało się wczoraj obronić wsparcia w rejonie w rejonie minimów, które w ostatnich kilku tygodniach były ukształtowane, a przejście najszybszych linii trendów spadkowych daje potencjał ku temu, żeby wieścić właśnie atak na maksima z całej fali wzrostowej z dużym potencjałem ku temu, żeby ta tendencja była, żeby te maksima były pokonane. Oczywiście najważniejszym założeniem jest to, że euro-dolar będzie dalej rosnąć, a dzisiejsze wydarzenia makroekonomiczne są tak duże, że naprawdę można spodziewać się bardzo dużej zmienności na euro-dolarze, na wykreowaniu następnej tendencji, więc ruch na euro-dolarze powinien także w końcówce tego dnia przynieść nam wyraźny ruch na rynku warszawskich akcji. Natomiast wykres średnioterminowy pokazuje, że ten rejon 2000 punktów to jest miejsce, gdzie nie tylko przebiega psychologiczny poziom 2000 punktów, ale także średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. I ona właśnie teraz już pracuje, dlatego też przejście całej strefy 1970-2000 punktów będzie oznaczało właśnie duże prawdopodobieństwo bardzo dynamicznego ruchu w kierunku oporów
w rejonie 2400-2500 punktów. Ja osobiście spodziewam się takiego zachowania, jeżeli oczywiście równolegle pójdzie ruch wzrostowy na euro-dolarze po dzisiejszych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30. Na razie nowy sygnał dla polskich aktywów płynie z rynku krajowej waluty. Jest on bardzo optymistyczny i jeżeli dzisiejsze dane z rynku pracy ze Stanów potwierdzą tendencję wzrostową euro-dolara, to naprawdę oczekuję bardzo dynamicznego kupowania wszystkiego, co polskie i warto nie przegapić tego momentu, ponieważ on jest przełomowy i może dać nam nawrót tendencji, które są bardzo optymistyczne. Natomiast to, co nie sprzyja dzisiaj o poranku polskim akcjom, to jest zachowanie giełdy w Chinach. Chińskie akcje reprezentowane w tym wypadku przez Hongkong raczej pokazują tendencję do spadków niż do wzrostów i ostatnio bardzo wyraźna, krótkoterminowa korelacja zachowania indeksu giełdowego WIG20 i indeksu giełdowego w Chinach pokazuje też, jaki jest sentyment globalnych inwestorów, ale jeszcze raz przypomnę, krótkoterminowo. Te wcześniejsze wykresy pokazywały długoterminowe tendencje, a tutaj patrzymy tylko na krótki termin, dlatego też optymizm o poranku może nie być aż tak duży na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jednak moim zdaniem to, co się dalej wydarzy, będzie zależne od tego, jakie tendencje pojawią się na euro-dolarze po godzinie 14:30, ponieważ do tego czasu nie spodziewam się większej zmienności i aktywności, oraz będę także szczególnie patrzył na zachowanie ceny miedzi, która tak jakby odzwierciedlała słabość płynącą z giełdy w Chinach. Więc będziemy dzisiaj w taki sposób obserwować rynek i na te aktywa zwracać szczególną uwagę. No i rzeczony euro-dolar. Wczoraj doszło do odwrotu od poziomu 1,10, psychologiczny poziom zaczyna funkcjonować, ale oczywiście te dzisiejsze dane makroekonomiczne z rynku pracy mają tak duże znaczenie, że możemy bardzo szybko dzisiaj wrócić w ten rejon i nawet pokonać te opory. Oczywiście możemy także dalej kontynuować tendencję spadkową i rozpocząć jakąś większą korektę. W takim wypadku myślę, że odbiłoby się to także na wycenie polskich aktywów, jednak moim zdaniem jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo wzrostów euro-dolara niż spadków. Daje około 60% prawdopodobieństwa, że euro-dolar dzisiaj po danych będzie wyżej na zamknięciu niż podczas wczorajszej sesji, a to oczywiście będzie faworyzowało scenariusze pro-ryzyko na całym świecie, w tym także, że będzie potwierdzony nowy sygnał dla polskich aktywów, który jest niezwykle optymistyczny i oczywiście w takiej sytuacji nie warto przegapić takiej sytuacji. Więc moim zdaniem kluczowy jest euro-dolar i to, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 14:30. Na tych następnych wykresach widać, jakie są prognozy. Najważniejsze subwskaźniki to jest zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli tak zwane payrollsy, prognoza 189 tysięcy, odchylenie standardowe 38 tysięcy i oczywiście stopa bezrobocia oraz mniej ważne subwskaźniki, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym i zmiana zatrudnienia w sektorze przemysłowym. Każde odchylenie od danych, zwłaszcza przekraczające odchylenie standardowe, będzie miało oczywiście bardzo duże znaczenie i moim zdaniem popyt na ryzyko powinien trzymać kciuki za to, żeby te dane były gorsze. Im dane gorsze, tym lepsze dla ryzyka, ponieważ będą oddalały perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych. Wskaźniki ADP, które poznaliśmy w środę, były złe, więc teoretycznie jest większa szansa na to, że wskaźnik payrolls będzie gorszy niż zakładały prognozy. Jest moim zdaniem 60% prawdopodobieństwa, że tak będzie. No a w takiej sytuacji oczywiście myślę, że to będzie te paliwo do tego, żeby ten euro-dolar rósł i oczywiście, żeby przełożyło się to także później na wzmocnienie nowych optymistycznych sygnałów dla polskich aktywów. Poznamy także o 16:00 wskaźnik ISM dla sektora usługowego, jednak te dane powinny być przyćmione i wskaźnik PMI dla Stanów Zjednoczonych, który będzie porównywany z ostatecznym odczytem wskaźnika PMI dla strefy euro. No i te dane będą także nam pozwalały zwiększyć
prawdopodobieństwo i będą pretekstem do tego, żeby rynki je dyskontowały. I tam, gdzie dane będą lepsze, tam powinien ten kapitał płynąć. Z ciekawostek jeszcze dzisiaj o 11 poznamy inflację PPI. Dla strefy euro ona także ma znaczenie. Natomiast po wczorajszych informacjach z banków centralnych Europejskiego i Banku Anglii oraz pośrodowych danych z informacjach z Fedu, plus przed dzisiejszymi danymi z rynku pracy, warto zwrócić uwagę oczywiście także na implikowaną stopę procentową. Jak widzimy tutaj, implikowana stopa procentowa spadła przez te 2 dni dla Stanów Zjednoczonych o około 5 punktów bazowych, natomiast dla strefy euro spadła o około 10 punktów bazowych i to jest fundamentalny czynnik, który odpowiada za spadek euro-dolara. I te dzisiejsze dane będą mogły jeszcze bardziej wzmocnić perspektywę spadkową właśnie implikowanej stopy dla Stanów Zjednoczonych, więc im dane gorsze dzisiaj będą dla Stanów Zjednoczonych, tym większa powinna być presja na implikowaną stopę procentową, by ona spadła dla Stanów Zjednoczonych i to powinno być to fundamentalne paliwo do wzrostów euro-dolara. I jeszcze na koniec implikowana stopa dla Wielkiej Brytanii. Tutaj także widzimy oddalenie perspektywy o kilka punktów bazowych, natomiast oczywiście te dane, które dzisiaj poznamy, także będą mogły pośrednio wpłynąć na wycenę funta brytyjskiego, chociaż oczywiście te tendencje ku recesji w całym tym roku dla Wielkiej Brytanii są głównym czynnikiem, dlaczego funt brytyjski tak wczoraj oddawał na wartości. Jeżeli po godzinie 14:30 poza dolarem, euro-dolarem chcemy patrzeć na jakiś rynek, to patrzmy także na amerykańskie rentowności obligacji 10-letnich. Każde utrzymywanie poniżej poziomu 3,40% będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych. Dlatego też moim zdaniem to jest punkt odniesienia przed godziną 14:30 i na wszystko, co się wydarzy po godzinie 14:30. Na rynku walutowym pośrednio także patrzmy na zachowanie dolar-jena, ponieważ sytuacja techniczna zaczyna faworyzować scenariusze prospadkowe i rzeczony już euro-funt. W tym wypadku, jeżeli utrzymamy się blisko tygodniowych maksimów, będzie to zła perspektywa dla funta brytyjskiego na następne tygodnie, ponieważ on będzie faworyzowała te scenariusze przeciwko brytyjskiej walucie. Widzimy, jakie jest przełożenie zachowania euro-dolara na zachowanie ceny złota, więc jeżeli dzisiaj euro-dolar pójdzie w górę, to prawdopodobnie złoto znowu spróbuje nawrócić do tendencji wzrostowej i oczywiście widzimy także, jak rośnie znaczenie wsparcia $1900, ponieważ każde przejście tego poziomu będzie sygnalizowało możliwość odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową na cenie złota, ale żeby tak się stało, potrzeba spadków euro-dolara po dzisiejszej sesji, więc także równolegle monitorujmy cenę złota. Mówiłem już o cenie z miedzi, jakie jest duże znaczenie, ponieważ jeżeli okaże się, że przeszliśmy poziom $9000, to będzie to zachęta do wywołania jakiejś większej korekty na ryzyku. I oczywiście byłby to także negatywny sygnał dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dlatego dziś obserwujmy zachowanie miedzi w okolicach poziomu $9000. Ten poziom jest newralgiczny. Rynek ropy naftowej żyje własnym życiem, a przejście poziomu $77 daje perspektywę spadków w rejon $70. No i oczywiście w takiej sytuacji konsolidacja cały czas trwa. Patrzę także na zachowanie Bitcoina. Dzisiaj zadaniem popytu jest utrzymać na poziomie $23,000, a wczorajszy odwrót od poziomu $24,000 myślę, że już sygnalizuje nam, że średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym działa. Ona przebiega, przypomnę, w okolicach $24,700 i także oczywiście zachowanie Bitcoina jest uzależnione od tego, co się wydarzy dzisiaj na euro-dolarze pod danych makroekonomicznych z godziny 14:30. Wczorajsza sesja przyniosła nam dalsze wzrosty indeksów giełdowych, jednak po sesji zmienność była duża i raczej zmazała znaczącą część optymizmu, chociaż wykres tygodniowy faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ponieważ okazało się także, że po wczorajszej sesji zostało potwierdzone zachowanie indeksu giełdowego po Fedzie i moim zdaniem otwiera to perspektywę ku wzrostom indeksów giełdowych w Stanach
Zjednoczonych, chociaż wyceny spółek z indeksu Nasdaq 100 znowu są optymistyczne i zdecydowanie przekraczają swoją wieloletnią średnią. I z indeksów giełdowych na koniec chciałbym pokazać indeks DAX, ponieważ on swoim zachowaniem w tym tygodniu otwiera perspektywę do ataku na maksima wszechczasów i jeżeli dzisiaj uda się utrzymać indeks nad poziomem 15 300 punktów, ten wykres pokazuje, dlaczego ten poziom jest ma takie duże znaczenie, to moim zdaniem faworyzowane będą i to zdecydowanie scenariusze prowzrostowe. Nowy sygnał dla polskich aktywów, myślę, że został bardzo dobrze opisany. Dzisiaj szczególną uwagę zwróćmy na zachowanie aktywów po godzinie 14:30 i jeszcze raz przypomnę, im dane gorsze, tym lepiej i daje 60% prawdopodobieństwa, że właśnie dane będą gorsze i powinno to wywołać osłabienie amerykańskiego dolara, a później rozlanie się tego wskazania na wszystkie inne aktywa, instrumenty finansowe, które są uzależnione od wyceny amerykańskiego dolara i trendów, które są na amerykańskim dolarze, więc warto nie przegapić tego, co się będzie dzisiaj działo po godzinie 14:30 na świecie i generalnie w całym świecie finansów. I to jest oczywiście najważniejsze, co będzie miało dzisiaj miejsce na rynkach finansowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksie giełdowym, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj wielkiej, dodatniej stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.